Witam Cię, Zbyszku. Mam pytania dotyczące Twoich przygotowań do finałów ADCC, na jakim są etapie, jak przebiegają i ogólnie jak to widzisz? Jak się szykowałem do Abu Dhabi w 2011 roku, to miałem troszeczkę więcej czasu i troszkę to inaczej wyglądało. Mogłem sobie codziennie potrenować na macie i 2 razy w tygodniu siłownię. Teraz to wygląda w ten sposób, że jestem na etapie wytrzymałości z moim trenerem Hoffmanem. Akurat zrobiliśmy pierwszy trening chyba we środę. Te przygotowania się różnią od tych, co kiedyś robiłem. W ogóle jest inny wysiłek, coś nowego. Robię stację. Taka ciekawostka, jak trener mi rozstawił stację, to już nie chciałem się odzywać, ale mówię, co to jest. Myślałem, że to mnie nie złamie, ale przytkało mnie, już nie chciałem robić 4. obwodu. Także Adrian mnie bardzo mocno ciśnie, prosi mnie, żebym się zmobilizował przez to 1,5 miesiąca, żebyśmy 2-3 razy w tygodniu jednak na tej siłowni się spotkali. No i zaczynam tak już ostro sparować na macie. Co mogę powiedzieć? No. Czyli dobrze. Taki sam plan jak rok temu, jak 4 lata temu, żeby się tylko tak nie skończyło. No, będę polował chyba na głowę albo rękę, nogę. Na rękę to ciężko. A których zawodników obstawiasz, znaczy z którymi myślisz, że się spotkasz i jak to będzie wyglądało? Na pewno to nie będzie Europejczyk. Na 100%, mogę być pewny. Najbardziej nie chciałbym trafić Corneliusa, bo wtedy już nie mam żadnej koncepcji na niego. Chyba on nóg nie klepie. Z Winim się spotkali na Metamorisie, to wykręcali. Nie widziałem, jak Oskar z nim walczył, no i też nie było za bardzo pomysłu. I fajnie po walce, jako Oskar powiedział, że to jest najgorsze uczucie było takie, że jak już drugi raz się z nim spotkał, to myślał, jak taktycznie to wygrać. Nie myślał o poddaniu, tylko jak tą walkę taktycznie doprowadzić do wygrania na punkty. I tak jak po każdej walce miał jakieś przemyślenia, że z tym mogą zrobić to, z tym mogą zrobić tamto, to po walce z Corneliusem powiedział, że do dzisiaj nie wie tak naprawdę, jak mógłby z nim teraz zawalczyć. A myślę, że nie wiem, Baral rzucał Europejczyków na pożarcie. Mi się wydaje. Dobrze. A teraz o Mistrzostwach Europy ADCC, które się niedawno odbyły. Jak oceniasz występ naszych zawodników i który z Polaków Twoim zdaniem najlepiej się pokazał i najlepiej się rozwijał? Najlepszym Polakiem jest Kamil Umiński, no innego wygrał, prawda? To jest jedyny Polak, który 3. raz siedzi na ten turniej. Nie jest z pierwszej młodości, na 36 lat wybiło. No młody chłopak. Nie będę przed kamerą mówił, żeby to musieli wyciszać. Jednak widać, że ta promocja na czarny pas tak jakby dodała mu takich skrzydeł. I to, jak zawalczył finał z Marianem, to dla mnie rozpracował go po profesorsku. Gumiś z Aliansów, 2. miejsce, też bardzo ładnie. Myślałem, że Mateusz Gabrot wygra po raz 2, mu się nie udało. Łukasz został też rozpracowany przez Kamila, bardzo fajnie mu tam gardę przyszedł do siadu. No i żałuję mojego zawodnika silnorękiego, bo naprawdę miał straszną formę, a jednak on tego nie powie, ale ja wiem, że straszną kontuzję miał tych żeber. Mimo wszystko wystartował, a wiem, że gdyby nie te żebra, to miał szansę z tym Rosjaninem spokojnie wygrać, bo nawet widziałem, że jak miał ten ćwierćfinał z tym Rosjaninem, to nie była tylko walka z Ruskim, tylko jeszcze z własnym bólem, tak? I odklepał dźwignię na rękę, tak naprawdę on nie klepie dźwignię na rękę. To jest silnoręki. Wyjaśnia w tym sensie ten pseudonim. Tak. Dla tych mniej inteligentnych widzów. Teraz, czyli ogólnie można powiedzieć, że submission w Polsce rozwija się bardzo dobrze. Polacy coraz częściej się pokazują na jakichś imprezach i odnoszą sukcesy. Myślisz, że i sukcesy, które kilka lat temu nie miały miejsca. Czy myślisz w związku z tym, że submission będzie się w Polsce rozwijać lepiej niż kimona i że będziemy mieli większe sukcesy? Nie będziemy mieli większych sukcesów. Dlaczego? Przykład Mistrzostw Polski, które się odbyły w Warszawie. Ilu było zawodników? 500 osób?
No to może i nie tyle. Na kimonach jest ile? 1200? Po prostu ludzie boją się kontuzji, bo jednak submission jest bardziej kontuzjogenny i są te dźwignie na nogi i nie chcą startować. Ale na Mistrzostwach Polski teraz stworzyli kategorię Pro i zaawansowaną. I w zaawansowanej skrętówki, czyli te dźwignie, których najbardziej się ludzie boją, były dozwolone tylko w pro, tak? Czy myślisz, że to jest dobrze, czy trzeba od razu się przyzwyczajać i odsiewać te słabsze? Nie, ja uważam, że to było bardzo dobre posunięcie. Dlaczego? Bo na przykład jakiś zawodnik, który trenuje w kimonach, no nie robi dźwigni skrętowych, nie lubi tego, nie chce ryzykować swojego zdrowia, a chciałby powalczyć też sobie w zawodach submission, tak? To jest, uważam, że było bardzo dobre posunięcie, żeby jak był stary podział, to musiał iść od razu do zaawansowanych, tak? I tam mogła go spotkać kontuzja. A w średnio zaawansowanych z kolei nie mógłby się bić, no bo staż treningowy na to nie pozwalał. A teraz uważam, że jest optymalnie. Można sobie bić w zaawansowanych, mogą tam się spotkać czarne, brązowe pasy, które nie chcą sobie dźwigniować nóg, a w kategorii pro wszystko. To było bardzo dobre posunięcie moim zdaniem. Chociaż się nie przełożyło, bo jednak mało osób przyjechało. No zawsze bagi zasila te zawody, jak są w Szczecinie, a teraz nie przyjechało dużo zawodników od niego. Dobrze, następne pytanie odnośnie, tak trochę a propos dźwigni na nogi, są zawodnicy, którzy uważają, że taktarow to jest taka technika, którą można wytrzymać, że nie każdy ją klepnie, natomiast Ty ją lubisz, no i jakbyś się odniósł do tego. Czy jest to kwestia bardzo dopracowanej techniki, czy tych olbrzymich, naładowanych karabinów, czy jednego i drugiego, czy... Jak pamiętam, kiedyś Łuki walczył z Marianem Kłosowskim, to też Marian zabił mu taktarowałem, krzyczałem, tego się nie klepie. Ale tak naprawdę, jeżeli jest dobrze zapięte, a możecie sobie zgooglować Hectora Lombarda, to tam taktarow się skończył połamanym piszczelem. Także zależy, jak będzie zapięty. Też kiedyś miałem okazję kulać się z Mehmedem. Jak znowu mi taktarowa, to nie był ból na stopę czy na kostkę, czy na ścięgno, po prostu łamał mi piszczel. I wydaje mi się, że przy dobrze zapiętym na kość, przy odpowiedniej sile, to może połamać kopyto. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnio, bo YouTube oglądasz czasami. Widziałem, że jak tu jechałeś, to coś tam sprawdzałeś. I tak, jaki wam kit wcisnąć za hajs. Byłem w ogóle nie przygotowany do seminarium, ale wiedziałem, że wszystko uchniecie. Jaki jest Twój stosunek do filmiku, który pojawił się ostatnio, gdzie odkryty, powiedzmy, fałszywy czarny pas został poniżony przez trenera, a trener jest z kolei czarnym pasem pod cyborgiem. Cyborg się do tego odniósł tak, że że może przesadził trochę, że z jednej strony on rozumie, ale z drugiej strony no to może nie trzeba było tak po nim jechać. No, co o tym sądzisz? Szczerze? Nie mam zdania. Co mnie obchodzi jakiś fake czarny pas z Ameryki? A co w ogóle uważasz na temat pasów submission, jak już tak jesteśmy? Bo w sumie tutaj się mówi o stażu, tak? Ludzie, którzy się zapisują do kategorii zaawansowanej czy kategorii pro, no to troszeczkę sami tam decydują, czy no powinna być jakaś weryfikacja. Nie, jeżeli chodzi o zaawansowanych i pro, to uważam, że tu nie ma problemu, no bo ja mogę sobie iść na przykład do zaawansowanych. Kto mi zabroni? Nie muszę iść w pro. No nie, ale to nie siara trochę? Ale czemu siara? No, ale to automatycznie spotykamy się w zaawansowanych i wierzę, że już się nie robię dźwignia nogi. I walczymy normalnie na zasadach. Na przejścia gardy. Na przejścia gardy. Dlatego to jest dobre, na przykład, a załóżmy, będę miał kontuzję, nie daj Boże, coś mi się stanie w kolano i będę chciał sobie jednak postartować. A noga będzie latała, to mam iść do pro, żeby mi ją poprawili? Nie, to sobie pójdę już do zaawansowanych i po prostu będę sobie walczył na inne kończenie niż tego dźwignia nogi. No tak, a czym to się różni od zasad IBJJF bez kimon, bo oni też chcą iść w to. Tym się różni, że można nogę bez problemu przełożyć do taktarowa. I tam możesz normalnie trójkąt zapiąć i mieć taktarowa i to jest legalne, a jak przełożysz bez kimon według przepisów tych IBJJF, to jest dyskwalifikowany. Okej. Czy chciałbyś... A jeszcze mam jedno pytanie od telewidzów. Poczekaj, a jeszcze
jeśli chodzi o weryfikację, to uważam, że powinna być weryfikacja między początkującymi i średnio zaawansowanymi, bo wiele razy byłem na zawodach i widziałem, że zapaśnik któryś raz z rzędu startuje w średnio zaawansowanych. To on od razu powinien iść w zaawansowanych, a były przypadki, że jeśli byli w początkujących i w średnio zaawansowanych. Też kiedyś sędziowałem zawody, wychodzi chłop dopakowany mięchem, ja patrzę, kategoria średnio zaawansowana. Ja mówię, ty, a ile on lat zapasu trenuje? 10. No to chyba nie w porządku, to taka weryfikacja powinna być prowadzona. A między zaawansowanymi a pro uważam, że to jest wolna wola tego, który trenuje powyżej 5 lat. Nie chce iść. Czy chce się bić na skrętówki i ryzykować kolano? Czyli co, uważasz, że zapaśnik powinien automatycznie iść do... Zaawansowanych, oczywiście. Czyli na przykład judoka, który, nie wiem, ma czarny pas, a w jiu-jitsu ma biały, bo według przepisów wtedy chyba musi startować w purpurach, tak? W kimonach jest według polskich przepisów, Tak. a według światowych może sobie iść w białych, tylko jest pytanie, gdzie jest ambicja. Bo jest coś jak ambicja i w Polsce to jest... Ale są łowcy medali. No są, no to właśnie jest brak ambicji i ludzie jeżdżą w białych pasach, są przytrzymywani, znaczy akurat tam przytrzymywani, to niedawno widziałem bardzo fajny wywiad z tym Wardzińskim Adamem, który tłumaczył, że w Stanach się przytrzymuje, tak, że mogą nawet kilka razy wygrać zawody, tak? Jest jakaś tam polityka, ale jeżeli wracając do tych sportów chwytanych, no to wiadomo, niech sobie jedzie na świata, czy tam na Europy, czarny pas judo i bije się w biały, bo takie są przepisy, no ale w Polsce uważam, że to jest dobrze, uważam, że powinni bić się w wyższych pasach. No bo co? Przyjdzie ci klasyk z 10-letnim stażem, łapie cię w klatę, rzuca cię odwrotnego suplesa w początku. Czy to jest w porządku? Znaczy ja się zgadzam z tym, tak, ale weryfikacja jest dosyć trudna, no wiesz, jeżeli jest to dobra wola weryfikuje zawodnika. Google. Jak ktoś chce, to może zweryfikować. Nie jest problem. Tak. Ale to w ogóle ludzie powinni sami się zgłaszać tam gdzie powinni, a nie tam kombinować. Takie jest moje zdanie. Chciałbyś kogoś pozdrowić, Jest jeszcze pytanie od telewizów. A pytanie od telewizów jest, kogo najbardziej chciałbyś stłamsić? Chyba Popowicia, kurczę. Chciałbym się mu odwdzięczyć. Myślisz, że teraz nabite karabiny są bardziej nabite niż u niego? Czy bardziej to nie wiem, ale ja z Nottingham pamiętam jego karabin, bo był bardzo blisko mojej twarzy, więc tylko żyła przechodziła po oczach, a teraz chciałbym, żeby on zobaczył mój, ale czy będzie taka okazja. No ja to już mówiłem, z Popowiczem była taka walka, że mega ciężko się spod niego ruszyć. Nie wiem, jak trzeba było tego sprowadzić, ale jest problem. Może teraz nie będę się bał i zaryzykuję, pójdę po tą nogę. Dużo teraz tego drilluję, także może się uda. Dziękuję bardzo. To wszystko czy to? Tak. Weź sprawdź w tym iPhone'ie, czy tam jeszcze jakiegoś pytania nie ma. Ja nie wiem tego odblokować, więc dziękuję bardzo. Dziękuję.